Miejsc, olbrzymi bagażnik, bardzo duży panoramiczny dach, mnóstwo gadżetów na pokładzie. To wszystko sprawia, że Skoda Kodiaq, pierwszy w historii czeskiej marki SUV, wydaje się bardzo interesującym pojazdem. Ale mnie ciekawi, jak się prowadzi. Moje wydanie testu dwumetrowca. Ja mam co prawda 1,70 m, ale zobaczcie, jak naprawdę fajnie tutaj się mogą zmieścić bardzo wysokie osoby. Ja w tej chwili podjechałam maksymalnie do przodu z kanapą i mam sporo jeszcze miejsca. Może sporo to przesadziłam, ale jest mi tu wygodnie. W takim szerokim zakresie kanapa naprawdę chyba w żadnym samochodzie jeszcze się nie regulowała. Oczywiście pamiętajmy, że przy rozłożonych tylnych siedzeniach, trzecim rzędzie siedzeń, tej przestrzeni musi być tu trochę mniej, żeby nawet dzieci się tam zmieściły. Zaraz zobaczymy, ile tam jest miejsca. No to ładujemy się. Najpierw musimy tutaj ten uchwycik przesunąć. Całe siedzenie, trzeba użyć do tego trochę siły. Źle nie jest, wchodzenie nie jest takie straszne, jak można by było sądzić. Siedzi się tu troszkę tutaj jak w teatrze na pierwszym piętrze, jest wyżej ewidentnie. Teraz się troszkę tutaj muszę podsunąć. W tej chwili ten drugi rząd jest lekko odsunięty i ja mam tu naprawdę bardzo dużo miejsca na nogi, więc twierdzenie, że tu mogą podróżować tylko dzieci, jest nieprawdą. Pamiętajmy, że mam 1,70 m i tu miejsca nad głową jest bardzo mało jednak już przy tej wysokości. Ale siedzi się wygodnie. Mam podstawki na kubki, mam gniazdko 12V. Właściwie wszystko, co do szczęścia potrzeba z tyłu. Natomiast rzeczywiście nie sądzę, żeby tutaj osoby wyższe niż ja podróżowały komfortowo. Tylne drzwi otwierają się bardzo szeroko, co na pewno docenią rodzice, którzy będą montować tutaj foteliki dla dzieci. Oczywiście są mocowania ISOFIX, natomiast są tylko w drugim rzędzie siedzeń. W trzecim zasiądą jedynie starsze dzieciaki. I udogodnienie dla wszystkich pasażerów podróżujących na tylnej kanapie to rolety przeciwsłoneczne, które oczywiście sprawiają, że podróż upływa bardziej komfortowo. W Skodzie Kodiaq z tyłu podróżuje się bardzo komfortowo, nie tylko dlatego, że te fotele są całkiem przyjemne, ale też dlatego, że możemy sobie tutaj ustawić temperaturę niezależną od tego, co się dzieje z przodu. Mamy gniazdko 12V, więc możemy podłączyć różne urządzenia, a od pasażera, jeśli go nie lubimy, możemy przedzielić się podłokietnikiem i wstawić jeszcze na dodatek malutką wodę. Jak każda kobieta, ciągle się odchudzam, w związku z tym jem dużo owoców. Później mam problem, co zrobić z ogryzkami albo jakimiś końcówkami tychże owoców, a Skoda wymyśliła zupełnie jak dla mnie idealny patencik, mianowicie kosz. Proste rozwiązanie, woreczek i kawałek plastiku, który można tutaj zamontować na tym schowku bocznym w drzwiach. Otwieramy i ładujemy jakieś śmietki, które nam się po prostu nie walają, co więcej są zamknięte, więc te ogryzki rozkładające się już nie ulatniają tego niefajnego zapaszku. Niestety ten ekran ma jedną wadę, pozostawia ślady po palcach. To jest wada właściwie każdego ekranu dotykowego.
Kodiaq nie jest małym miejskim autkiem, więc raczej w mieście teoretycznie powinien się zachowywać no, nie dość wygodnie, bo ma jednak spore nadwozie, 4,7 metra długości, coś za coś, tak? Mamy wielką pojemność bagażnika, mamy obszerne wnętrze, no ale w mieście powinien się sprawować również wygodnie. Nie jest tak do końca, z parkowaniem mogą być pewne problemy, ale podczas jazdy w zatłoczonych korkach naprawdę nie jesteśmy w stanie odczuć tych gabarytów. Samochód wręcz płynie przy takich wolnych prędkościach 50-60 km na godzinę. Są to bardzo przyjemne prędkości dla tego samochodu. Niestety jest to okupione zużyciem paliwa, więc lepiej jednak Kodiaqiem wyjechać na autostradę. Na autostradzie oczywiście jedzie się bardzo komfortowo, natomiast już przy prędkości około 140 km na godzinę, a taka jest dopuszczalna w Polsce, możemy odczuwać na dłuższych dystansach już pewien dyskomfort akustyczny, ponieważ jednak to wysokie nadwozie i szum opływającego powietrza mogą już nieco denerwować. Po prostu jest tu dość głośno przy tej prędkości. Skoda pomyślała o praktycznie wszystkim, nie tylko o takich prozaicznych rzeczach jak pomieszczenie 1,5-litrowej butelki wody. Mam tu wszystko w zasięgu ręki, wszystko działa intuicyjnie, naprawdę trudno się tutaj przyczepić do jakiejkolwiek ergonomii. Kierownica świetnie leży w dłoniach, naprawdę nic, tylko jechać. Kodiaqiem jeździ się wyjątkowo spokojnie, mimo że pod maską tkwi 2-litrowy silnik benzynowy TSI turbodoładowany. Dzięki temu zresztą nie czujemy jakichś specjalnych dziur w dolnym zakresie obrotów. Ten silnik jest elastyczny, nawet w trasie. Przy takim redukowaniu do 3, 4, tutaj pamiętajmy, że mamy DSG, on się całkiem fajnie zbiera. Natomiast mimo że mamy te 180 koni, naprawdę tutaj w tym samochodzie nie chce się depnąć do oporu pedału gazu. Pamiętajmy, że to jest samochód jednak rodzinny, a zwykle jadąc z rodziną nie przychodzą nam do głowy takie pomysły, żeby jeździć jakoś wyjątkowo energicznie. Natomiast niestety nawet przy takiej jeździe powiedzmy stonowanej, no masa samochodu 1600 powyżej kilogramów plus gabaryty, jego wysokość nadwozia sprawiają, że no, musimy się liczyć ze sporym zużyciem paliwa. Tutaj przy bardzo ekonomicznej jeździe udało się zejść do 7 litrów na 100 km, natomiast przy takiej powiedzmy średniej, miejskiej i troszkę autostrady to jest około 9-10 litrów na setkę. Coś za coś. Mam tutaj specyfikację Skody Kodiaq w wariancie Style. Ona kosztuje w podstawie silnikiem 2.0 TSI 7-biegową skrzynią biegów DSG z napędem 4x4 138 700 zł. Nie mało, doposażona we wszystko, co nam się zamarzy. Kosztuje 187 000. Czy za tę cenę jesteśmy w stanie na rynku obecnie dostać takie auto, tak pojemne, z 7 miejscami? Owszem, ale w segmencie premium i rywale są zdecydowanie drożsi. Zatem, czy warto zainteresować się tym samochodem? Absolutnie tak. Natomiast no na pewno musimy mieć na to przynajmniej 150 000 złotych, żeby mieć w pełni wyposażony samochód Skoda Kodiaq. Pamiętajcie kliknąć w Instagram Kasia Frendl i motokaina.pl. No i oczywiście subskrybujcie kanał Motokaina na YouTubie. Już wkrótce kolejne testy. Pa!